Друзья, всем привет! Dzisiaj update o oponach. Ci, którzy oglądają mnie regularnie, na pewno pamiętają. W 2020 roku w październiku kupiłem opony wielosezonowe marki Imperial. Czy to widać? Imperial. Model jest All Season Band Driver. Rozmiar tych opon 225/65 na 16C, czyli wzmocnione. No i chciałem taki krótki update'ik o tym, jak te opony się spisują po roku używania. Dla przypomnienia jeszcze. Opony kupiłem 2 października, montowałem je 5 października, przebieg wtedy był 241 482. Dałem za nie 1088 zł za komplet. Dzisiaj mamy 11 listopad, czyli rok i miesiąc. Przebieg w tej chwili mamy 258 507, czyli przejechały 17 000 km. Dużo, niedużo, w sumie niewiele, no tyle zrobiłem przez rok czasu tym autem. Opony oczywiście jeździły cały czas, to są opony wielosezonowe, nie zmieniałem ich z letnich na zimowe, z zimowych na letnie, także to są cały czas używane. Widzicie, jak wygląda mniej więcej bieżnik. Zmierzę ten bieżnik, żeby Wam pokazać, jakie jest zużycie tych opon po tym czasie. Wiem, że są w tej chwili brudne, nie widać, jakim one są tak do końca w stanie, natomiast nie widać żadnych spęknięć, żadnych popękań, żadnego zmurszenia czy tym podobnych rzeczy nie widać na tych oponach, także pod tym względem są ok. Teraz mówię, zmierzymy głębokość bieżnika. Nowe opony miały pomiędzy 10 a 11 mm wysokości bieżnika. No i teraz mówię, zobaczymy po roku czasu, po tych 17 000 km, jak bardzo bieżnik się zużył. Mierzyć się powinno z tego, co wyczytałem na środku. No więc suwmiarka w dłoń i mierzymy. Ta opona ma 6 mm. Ta ma 7. Ta oponka ma prawie 8, no też 7 powiedzmy. I druga przednia, czyli czwarta, ma 7. W tej chwili też 7 mm. Tu Wam jeszcze bliżej. Może teraz będzie ciut lepiej widać, jaki jest stan tego bieżnika. Czyli jeszcze raz podsumowując, dwie przednie, ta ma 6 mm, ta od strony pasażera ma 7 mm i obie tylne mają między 7 a 8, tak w połowie milimetrów wysokości bieżnika. Trochę moich przemyśleń po sezonie zimowym zamieszczałem, w zasadzie w trakcie sezonu zimowego zamieszczałem już w filmiku, który Wam tutaj wkleję. Teraz po sezonie letnim w zasadzie mam bardzo podobne wrażenia. To znaczy, no nie zauważam nic niepokojącego, jeśli chodzi o te opony. Opony, czy to na suchej nawierzchni, czy na śliskiej nawierzchni, czy na mokrej nawierzchni, zachowują się prawidłowo. No nigdy nie zdarzyło się coś takiego, żebym, nie wiem, się uślizgnął, nie mógł podjechać, żeby przy hamowaniu były jakieś problemy, żeby, nie wiem, te opony biły, żeby te opony mnie w jakiś sposób znosiły, żeby, nie wiem, schodziło z nich powietrze, cokolwiek. Nic się kompletnie z nimi nie dzieje. Chciałem się też odnieść do różnych takich dziwnych komentarzy, które dostaję pod filmem z tymi oponami, bo dosyć popularne te filmiki są. Ludzie szukają alternatyw dla opon jakichś drogich firmowych. No i wypisują mi różne dziwne historie. Tak więc po kolei. Po pierwsze, często zarzut taki dostaję, że lepiej dołożyć 20-30% i kupić opony firmowe lepsze. A więc na pewno lepiej kupić opony firmowe i lepsze. Natomiast dokładając 20-30% do kwoty, którą dałem, a dałem, przypominam, 1088 zł, no to i tak nie kupię lepszych opon od tych. Ponieważ jakiekolwiek inne dobre firmowe opony, no jest w granicach gdzieś 500 zł za sztukę w tym rozmiarze i tej wielkości opona. I też tej klasie nośności, bo to jest, przypominam, opona C, czyli wzmocniona. Za tego typu 16, no 450 zł do 500 zł, jakieś najtańsze, powiedzmy jakieś barumy czy coś takiego, tak? To jest najtańsza opona, jaką jestem w stanie gdzieś tam zdobyć i kupić. Więc trzeba dołożyć praktycznie jeszcze raz tyle, ile dałem. Druga kwestia, jeżeli masz pieniądze i stać Cię, no to na pewno, gdybym ja miał pieniądze, byłoby mnie stać wydać 2000 zł na opony, na pewno bym kupił opony jakieś inne, firmowe, tak? Bym sobie kupił jakieś barumy, czy jakieś Klebery, czy Goodyeary, czy Piestrąca, jakie, nie mam pojęcia. One i tak pewnie wszystkie są w Chinach robione, tak jak i ta, z tej samej fabryki zjeżdżają, ale już to pomijam.
Gdyby mnie było stać, kupiłbym lepsze. Jakoś tak nie do końca ogarniam te komentarze, ponieważ ja tych opon nie sprzedaję. Ludzie, nie sprzedaję tych opon. Nie namawiam nikogo do zakupu. Nie ma żadnych w tekście linków, w opisie filmu, żadnych linków do tego, gdzie można te opony kupić. Nie reklamuję żadnej firmy. Kupiłem te opony w internecie. Kupiłem w Oponeo, tam gdzie kupuję zawsze opony, ponieważ są najtańsze i mają darmową dostawę. Natomiast ja tej firmy nie reklamuję, nie mam kompletnie z nią nic wspólnego i nikogo, absolutnie nikogo nie zmuszam do tego i nie przekonuję do tego, aby kupować opony takie chińskie, imperiale, czy jakiekolwiek inne jinglingi i syringlingi, jaką tam nazwę sobie Chińczycy abstrakcyjną nadadzą. Nikogo do tego nie zmuszam i nie przekonuję, żeby to było jasne. Ja po prostu pokazuję, jak takie opony zachowują się w normalnym użytkowaniu. Ponieważ takich informacji nie ma. Jak są, to są filmy jakieś reklamowe, są jakieś krótkie testy jakichś magazynów motoryzacyjnych, gdzie pokazuje się, na jakim odcinku samochód się zatrzyma na takiej czy na takiej oponie i to wszystko. Natomiast takich testów długodystansowych praktycznie w internecie nie ma. Stąd też może popularność tych filmów, które ja na temat tych opon zamieściłem. Natomiast mówię, no kurczę, to nie traktujcie tego, jak ja bym chciał te opony komukolwiek wcisnąć, czy do kogokolwiek namawiał do tego, aby kupować takie opony. Nie. Każdy rządzi swoimi pieniędzmi jak najlepiej potrafi. Jeżeli kogoś stać, kupuje lepsze. Jeżeli kogoś nie stać, szuka jakichś budżetowych rozwiązań, to ja podrzucam taką możliwość i pokazuję, że można kupić tego typu opony, że te opony spisują się dobrze, że te opony po roku użytkowania nie nadają się tylko do wyrzucenia na śmietnik, ale dalej dobrze pracują, dobrze funkcjonują, dobrze się na nich jeździ. Zużycie tych opon Wam przed chwileczką pokazałem. Jak widzicie, 3-4 mm tych opon zjadło przez te 17 000 km i rok czasu. Rok czasu, mówię, użytkowania i to w bardzo gorącym klimacie i też w bardzo srogiej zimie, więc i takie warunki. Jeżdżone oczywiście głównie po asfalcie. Czasami gdzieś tam w jakichś oczywiście szutrowych drogach i tym podobnych rzeczach. Natomiast głównie asfalcie. Auto waży 3,5 tony, pełne załadowane, 3300, nie jeździ przeładowane. Przypuszczam, że te wszystkie komentarze, które się pojawiają, bo to są opony typowo, wiadomo, do busów, to zamieszczają ludzie, którzy jeżdżą swoimi Iweczuanami, czy innymi Masterami, czy tym podobnymi historiami, przeładowani, wożą po 5 ton i te opony im nie wytrzymują. No kurczę, ale jak się jeździ normalnie, użytkuje normalnie ten samochód, zgodnie z jego przeznaczeniem, nie przeładowuje go, no to jest tak jak widać. No, tak się te opony zachowują po takim czasie i po takim przebiegu. Wiadomo, jeżeli ktoś tyra auto na długich trasach i robi rocznie, nie wiem, 50 czy 100 000 kilometrów i wozi zamiast 3,5 tony, wozi na nim 5, 6 czy i więcej, to te opony nie wytrzymają mu za długo, pewnie po pół roku będą nadawały się do wyrzucenia na śmietnik. No ale jeżeli zarabiasz na aucie, no to stać Cię pewnie też na troszeczkę lepsze opony i nie szukaj tańszych rozwiązań, nie szukaj Chińczyków, tak? Takie moje zdanie, kurczę. Natomiast jeżeli potrzebujesz opony do normalnego, codziennego użytkowania, tak jak ja, do takiego camperbusa czy tym podobnego sprzętu i nie stać Cię na jakieś dobre firmowe opony, no to uważam, że te opony są całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Tak jak mówię, zużyło się 3 do 4 mm, no jeżeli to dalej będzie postępować w tym tempie, no to pewnie gdzieś jeszcze ze 2 sezony powinienem na tych oponach przejeździć, jeżeli będę miał podobne przebiegi. Nie wiem, czy będę jeździł więcej, czy będę jeździł mniej. Nie zamierzam, ale to oczywiście jest kwestia przyszłości. Natomiast myślę, że jeszcze co najmniej ze 2 sezony przejeżdżę, więc uważam, że to jest całkiem rozsądny wynik. Nie wiem, czy w dużym busie 3 sezony pełne, bo to nie liczę sezonu jako tylko lato i tylko zima, czyli gdyby były opony zmieniane, to nie wiem, czy w dużym busie, który waży 3,5 tony, jakiekolwiek inne opony są w stanie wytrzymać dłużej. Może, nie wiem, nie będę się kłócił, nie będę się spierał, nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli te opony wytrzymają mi 3 pełne lata, nie pełne sezony, ale pełne lata i przejadę na nich około tych 50 000 kilometrów, co jak mówię 17 000 rocznie, to uważam, że to jest dobry wybór, kurczę, no, za 1080 zł, po 250, 270 zł za oponkę.
to uważam, że to był dobry zakup. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nikogo nie namawiam, nikogo nie przekonuję, niczego nie sprzedaję, nie prowadzę żadnej oponiarskiej działalności, to nie jest żadna reklama. Po prostu chciałem pokazać, jak te opony się sprawują i żebyście mieli taki feedback, że tak powiem po rosyjsku, feedback od osoby, która tych opon na co dzień używa i na co dzień na nich jeździ. Ja szczerze mówiąc bardzo polecam i jestem z nich zadowolony. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to tradycyjnie proszę o komentarze. No i пока, друзья, пока i do встречи.